Serdecznie witam w kolejnym odcinku 21 playlisty Prometeizm pod tytułem Temida część 9. W poprzednim odcinku 20 opowiedziałem o człowieku odpowiedzialnym za wprowadzenie żydowskiej Chanuki do polskiego Sejmu. W tym odcinku opowiem o potężnej inwestycji Chabad Lubawicz u wschodnich sąsiadów. Jak wspomniałem, organizacja Chabad Lubawicz rozprzestrzeniła się przede wszystkim w Ameryce, ale ma swoje oddziały w wielu krajach europejskich, między innymi Wielkiej Brytanii i Polsce. A co z Ukrainą, czyli kolebką Chabad Lubawicz? Okazuje się, że na terenie Ukrainy w 2012 roku powstało największe na świecie centrum żydowskie, związane z ortodoksyjną organizacją o nazwie Chabad Lubawicz. Centrum to powstało w mieście Dniepr. Do roku 1926 miało ono nazwę Jekaterynosław, którą zmieniono na Dniepropetrowsk. W 2016 roku władze ukraińskie zmieniły nazwę na Dniepr, po ukraińsku Dnipro, od nazwy rzeki. W 2012 roku wybudowano tam potężny budynek w oparciu o biblijną symbolikę liczb 7, 6, 11, 16 i 21. Liczba segmentów budowli jest równa liczbie ramion menory. Centrum zostało sfinansowane przez dwóch potężnych oligarchów Ukrainy, Ichora Kołomojskiego oraz Giennadija Bogolubowa, który wydawał modlitewniki żydowskie rozdawane za darmo w Izraelu. Obaj oligarchowie są twórcami Europejskiego Parlamentu Żydowskiego i Europejskiego Kongresu Żydowskiego. Podobno kandydatem do Parlamentu Żydowskiego został wybrany Julio Iglesias, który o swoim wyborze dowiedział się dopiero z mediów. W potężnym kompleksie centrum Menora znajduje się siedziba gminy żydowskiej, Ukraiński Instytut Badań nad Holokaustem oraz Wydział Zagraniczny Wspólnego Komitetu do spraw dystrybucji amerykańskich Żydów. Założycielami tego komitetu byli amerykańscy bankierzy, bracia Warburgowie, którzy wspierali rewolucję bolszewicką w Rosji. Komitet ten, pomimo powiązań ze światem zachodnim, był tolerowany nawet w czasach stalinizmu. Jak wiemy z poprzednich odcinków, najsłynniejszym rabinem Chabad Lubawicz był Menachem Mendel Schneerson, urodzony w Dniepropetrowsku. Schneerson zmarł w 1994 roku i uważany jest za żydowskiego Mesjasza, który ma powrócić na ziemię. To właśnie dla niego zostało wybudowane centrum Menora. Powstaje pytanie, kto jest głównym rabinem w centrum Menora? Okazuje się, że jest to jeden z braci Bera Stamblera, Meir Stambler. Meir urodził się w Stanach Zjednoczonych w 1972 roku i podobnie jak jego młodszy brat Ber Stambler ukończył jeszywa w Jeruzalem w Izraelu. Edukację kontynuował w Londynie i Montrealu. W połowie lat 90. przyjechał na Ukrainę i wspólnie z rabinem Kamienieckim zbudował i rozwinął społeczność żydowską miasta Dniepropetrowsk, które w 2016 roku nazwano Dniepr. Meir zaangażował się przede wszystkim w rozwój żydowskiego szkolnictwa wyższego na Ukrainie. W 1995 roku był jednym z założycieli Międzynarodowego Instytutu Pedagogicznego Beit Hana, którego jest przewodniczącym po dziś dzień. W 1999 roku wspólnie z innymi rabinami założył Federację Gmin Żydowskich Ukrainy. Jego żoną jest Sara Stambler, z którą ma 10 dzieci. W niedalekiej odległości od Dniepru, w mieście Kamieńskoje, zadomowił się drugi brat Bera Stamblera, Levi Stambler. Levi urodził się Kfar Chabad w Izraelu w 1975 roku. Jego wykształcenie przebiegało podobnie jak jego braci. Dyplom i stopień rabiego otrzymał w Nowym Jorku i od 2001 roku do chwili obecnej jest rabinem w Kamieńskoje na Ukrainie. Wygląda na to, że bracia Stamblerowie
opanowali prawie całą Europę Wschodnią. Meir i Lewi na Ukrainie, a Ber w Polsce, czyli kabalistyczna organizacja Chabad Lubawicz, dzięki hojnym sponsorom rozwija się prężnie i to bez najmniejszych przeszkód, szczególnie w naszym małym imperium. Działalność i inwestycje Chabad Lubawicz wymagają ogromnego wsparcia finansowego ze strony osób zainteresowanych tym ruchem, jak również pomocników w jego promocji. Można się domyślać, że istnieje ściśle tajna sieć agentów wpływu, jak również tzw. pudła rezonansowe działające bezmyślnie pod dyktando agentów. Nie można zapomnieć o grupie karierowiczów zajmujących dobrze płatne stanowiska, potrafiących znaleźć się zawsze po stronie zwycięzców. Powstaje jednak pytanie, z jakiego źródła płynie ta rzeka pieniędzy do kufrów Chabad Lubawicz? Na tym zakończę odcinek 21, w którym opowiedziałem o Centrum Menora na Ukrainie. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 22 pod tytułem Temida, część 10.